Jedną ręką. Nie umiem zawrócić. Kierownikiem próbowałaś? Kierownikiem. Weź malutkiego do koszyka. On chciałby. Dzień dobry. Rower miejski w warunkach wiejskich. Słuchajcie, ja przejechałem tym rowerem tu właśnie po tych terenach ponad 200 km i powiem Wam, że sam byłem ciekawy, jak taki rower się tu sprawdzi. Zapraszam do recenzji. Zacznijmy od tego, że zanim zdecydowałem się na test tego roweru, to dokładnie sprawdziłem, czy spełnia on wymogi prawne. I tak, wspomaganie działa do 25 km na godzinę. Jest manetka, która nam pomaga ruszyć, czy pomaga nam prowadzić rower do prędkości 5 km na godzinę. Tam masz taki przycisk i on Ci pomaga start. Prawym kciukiem pierwszy przycisk. O, idzie, sam jedzie. No widzisz. Jest zgodne z przepisami oświetlenie. Z tyłu dodatkowo jeszcze jest światło hamowania, mamy dzwonek. W zasadzie mamy dwa dzwonki, jeden taki głośniejszy, brzęczący na samochody, czy żeby odstraszać psy. Sprawdziłem, działa. A drugi zwykły dzwonek ręczny. Sprawdziłem również, jak działają hamulce i spokojnie z tych naszych górek, rozpędzając się do 60 nawet km na godzinę, można bezpiecznie wyhamować. Są hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Co do samej dostawy roweru, to on przychodzi spakowany w jeden karton. W zasadzie jest złożony. To wszystko da się ogarnąć w 20 minut. Dostajemy również wszystkie narzędzia, które są potrzebne do tego, żeby go złożyć. To jest literka R. Mamy R. Nie ma się co obawiać tego składania. Da się to zrobić bez problemu. IKEA jest trudniejsza. Ja tego roweru nie testowałem w mieście, tylko tutaj, gdzie mieszkamy, na naszych górkach, nierównościach, trochę asfaltu. I powiem Wam, że to wspomaganie działa bardzo fajnie. Tam można sobie ustawić 3 różne tryby. I ono dość dobrze współgra z tym, jak pedałujemy. Im mocniej pedałujemy, tym bardziej pomaga. I wjechałem na górę. W etapach i po mokradłach się przejechałam. Bardzo dobrze, jadę jeszcze dalej. Rower elektryczny Marta chciała mieć już od dawna. Ja zawsze tak trochę sceptycznie, z lekkimi wyrzutami sumienia, troszkę na zasadzie siły w rękach nie mają, to powymyślali te wynalazki. Ale tu w naszych warunkach to wspomaganie działa w taki sposób, że masz znowu przyjemność z jazdy rowerem. Producent podaje zasięg do 105 km na trybie Eco, pewnie na równym terenie i w lecie. Ja nie byłem w stanie sprawdzić w takich warunkach. Robiłem testy zimą przy minus 3 stopniach z przewyższeniami i na tym głównie jadąc na maksymalnym wspomaganiu. Także w takich warunkach realnie wychodziło mi około 55 km. Nie pojadę. Bateria jest zabezpieczona kluczykiem. Wyjmuje się w nią w prosty sposób. Można zabrać, naładować w domu. Można też ładować już w rowerze, bo tu jest miejsce na ładowarkę. I tak samo w prosty sposób się montuje. Dodatkowo rower ma również zamontowane zapięcie. Można go zabezpieczyć na szybkie zakupy i odblokowujemy kluczykiem. Co warto jeszcze wiedzieć o tym rowerze? Z kategorii takiej, powiedzmy, wady. Waga. Jak ktoś mieszka na pierwszym czy drugim piętrze i planuje tam ten rower zanosić po jeździe, to bym o tym pamiętał. Ten rower waży ponad 25 kg. Zresztą chyba większość elektryków ma taką wagę 25, 28, 30 kg. No niestety, bateria waży i silnik waży swoje.
Druga rzecz, miałem lekki problem z montażem błotników. Udało się je ustawić, ale trochę z tym było pracy, żeby nie obcierały o koła. Teraz jest idealnie i nic takiego się nie dzieje. I cóż, rower ma amortyzację z przodu. Amortyzacja jest dość twarda. To chyba zależy już jak kto lubi. To co, ja jadę dalej. Włosy ci się zaczesały do tyłu. Zaraz się poprawię. Zdaję sobie sprawę, że test 200 km to nie jest jakiś długoterminowy test, ale mogę spokojnie Wam powiedzieć, że podczas tych 200 km nic mi się na rowerze nie przydarzyło, działa sprawnie i nie było żadnych problemów, nic nie skrzypi, nic się nie rozkręca, wszystko działa tak jak w rowerze turystycznym działać powinno. No dobra, to my idziemy dalej. Marta niech sobie jeździ. Gulliver, chodź. A my idziemy. Dodatkowo możemy również podczas jazdy ładować sobie telefon. Nie tylko podczas jazdy. Jest miejsce na USB. Wpiąć kabelek. Ja niestety nie mam mocowania do telefonu. Muszę sobie takie mocowanie kupić, no bo to jest fajna sprawa, żeby odpalić jakąś mapę. Czy nawet aplikację, bo marka Fido ma również własną aplikację do roweru. W sumie fajnie, bo będę miał w zimie, jak mi wyłączą prąd, awaryjne źródło zasilania do telefonu. I wyświetlacz, na którym możemy zobaczyć czas jazdy, ile jechaliśmy, ile przejechaliśmy w danym odcinku. Maksymalna prędkość, tu akurat 2,2 i całkowita przejechana odległość na rowerze. W naszym przypadku, w moim przypadku to jest 204. Sygnał dźwiękowy, przepraszam. Wracamy do głównego menu. Pokazuje nam się prędkość i tryb, na jakim jedziemy. W tej chwili jest to Sport, może być tryb Eco, może być bez wspomagania i tryb Turbo. Na tych naszych górkach to jest najczęściej przeze mnie używany tryb. No i tutaj dwa szybkie naciśnięcia powodują, że zapala się światło. Tu widzimy zresztą ikonkę, że mamy włączone światło. O. A jeszcze jedna ważna rzecz. No, dla mnie też istotne było to, zanim podjęliśmy współpracę, że można go kupić w Polsce. Są autoryzowane serwisy również. Przy takim wydatku no, nie zostajemy na lodzie, jak coś się stanie. Także podsumowując powiem jedno. Buźka mi się cieszy, jak tym rowerem jeżdżę. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie i jeśli się Wam podobało, jeśli te informacje były przydatne, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.